Marka Cupra, nowoczesna marka na naszym polskim rynku. Faktycznie widzicie Formentora na każdym prawie możliwym rogu. I co się dzieje, że faktycznie aż tyle ludzi wybiera ten samochód? No właśnie, dzisiaj sprawdzamy Cuprę Formentor. No dobrze, ale zanim przejdziemy do tego hiszpańskiego temperamentu od Cupry, nie zapomnijcie, moi drodzy, zasubskrybować kanał Motookiem, bo to dzięki waszym subskrypcjom my mamy coraz większy dostęp do coraz większej puli samochodów i pokazujemy wam to, co faktycznie chcecie zobaczyć na kanale, tak jak na przykład Cuprę. Więc co, dzięki za subskrypcję, a my przechodzimy sobie już do Formentora. Skąd się wzięła nazwa Cupra i o co w ogóle chodzi z tą marką? Faktycznie Cupra dosyć mocno oddzieliła się od Seata. Kiedyś oczywiście modele usportowione Seata były znakowane jako właśnie ten model sportowy, czyli Cupra. Be the voice, not the echo. Teraz w tym momencie jest kompletnie osobną marką, aspirującą oczywiście do bardziej marek premium, tak jak oczywiście sama Cupra podaje. Niewielka ilość modeli, Cupra Formentor, od której praktycznie wszystko się zaczęło, Cupra Born oraz także trochę przebierańce za pomocą oczywiście modeli Seata, czyli właśnie Leon Cupra oraz także Ateca Cupra, czyli tak naprawdę samochody Seata przebrane i ze znaczkiem oczywiście tej miedzianej wersji, czyli właśnie Cupry. Formentor jest dzisiaj pierwszym samochodem bezpośrednio stylizowanym oraz bezpośrednio zrobionym właśnie do tej nowej hiszpańskiej, sportowej, bardziej dynamicznej marki, jaką jest Cupra. Czym w takim razie jest Formentor? Formentor jest to przedstawiciel takich kompaktowych crossoverów średniej wielkości, oczywiście bazujący na płycie podłogowej, jeśli chodzi o Tiguana. I tutaj po prostu najczęściej wszystkie elementy, jeśli chodzi o grupę Volkswagena, są wykorzystywane. No właśnie, ale Formentor jest to pierwszy model zbudowany bezpośrednio właśnie pod tą markę, specjalnie przygotowany właśnie po to, żeby wejść na polski rynek oraz właśnie europejski rynek z czymś nowym. I Formentor może się podobać, jest naprawdę agresywnie narysowany. Cała stylistyka jest bardzo mocno przerysowana, jeśli chodzi właśnie o usportowienie i takie charakterystyczne linie. Nasz samochód także jest podkreślony też przez specjalny kolor. Jest to kolor za bagatela 11 tysięcy złotych, dlatego że jest to Magnetic Tech w wersji matowej, czyli macie matowy kolor, który okazuje się, że nie jest aż tak mocno upierdliwy, jak w przypadku wcześniejszych różnych naszych samochodów testowych, bo okazuje się, że jak to w Volkswagenie, ten kolor także jest dosyć grubym kolorem i nie rysuje się strasznie od patrzenia. No i zobaczcie także na tą rysę. To jest o tym, o czym wam wspominałem. Jeśli wybieracie kolor matowy, no to musicie liczyć się z tym, że jeśli pojawi się rysa, to niestety jej nie spolerujecie, a jak będziecie chcieli polakierować jeden element, to się nie uda. Musicie polakierować cały bok, więc to jest problem tych lakierów. Zobaczcie, ile przetłoczeń jest także na masce, ile jest charakterystycznych linii, jeśli chodzi o błotniki oraz tak jak mocno jest też podkreślony cały przód, jeśli chodzi o agresywność. Warto także na pewno wspomnieć o charakterystycznych światłach, jeśli chodzi o Cuprę. I macie taki charakterystyczny, bardzo mocny także wyraz świateł do jazdy dziennej. Jeśli chodzi o światła, w naszym przypadku są to zwykłe, standardowe światła LEDowe,
projekcyjny, ale za dopłatą chyba okolic 4000 zł możecie sobie tutaj doposażyć się w wersję matrycową, więc możecie także mieć tą topową technologię, jeśli chodzi o Volkswagena. Bardzo mocno agresywnie narysowany zderzak, przeloty, które są faktycznie przelotami powietrza. Do tego bardzo charakterystyczny też grill, jeśli chodzi o Cuprę. Bardzo ciekawe użebrowanie, które nie jest takie bardzo standardowe. No i oczywiście ten miedziany znaczek Cupry, który najbardziej tutaj się rzuca w oczy. Pojawiły się tutaj także światła przeciwmgielne oraz światła do doświetlenia zakrętów. No i kończąc sobie delikatnie na dole, pojawiły się także takie splittery w formie czarnego piano black. I tak oto cały przód jest dosłownie podkreślany tymi wszystkimi ostrymi przetłoczeniami, dzięki czemu Formentor nabiera takiej aparycji. A miedziane dodatki to nie tylko na nadwozie, także jeszcze w kołach je widzimy. Jeśli chodzi o nasz samochód, jeśli chodzi o wersję właśnie 190-konną, dostajecie od razu na wstępie 19-calowe koła, za które musicie zapłacić najczęściej od 5 nawet do 9 tysięcy złotych, w zależności od wzoru, który wybierzecie, a jest ich okolice 5. Aktualnie na naszym samochodzie najbardziej popularny wzór, jeśli właśnie chodzi o Formentora, prosta 5-ramienna felga, ale naprawdę bardzo ładnie, charakterystycznie urzeźbiona. Macie także te dodatki, jeśli chodzi właśnie o kolor miedziany. Co prawda możecie z nich zrezygnować i skorzystać sobie z wersji na przykład ze srebrnymi dodatkami, ale uważam, że Cupra po prostu najczęściej będzie się właśnie kojarzyć z tym właśnie miedzianym kolorem. Sporej wielkości także ogumienie 245 o profilu 40, dzięki czemu wraz z zawieszeniem DCC ten samochód jest w stanie być także i komfortowy, a także i naprawdę dosyć mocno usportowiony, jeśli chodzi o zawieszenie, łącząc to także z napędem 4Motion czy tam 4Drive, jak to w przypadku oczywiście Volkswagena, robi to naprawdę fajną także całość. Jedynie na co zwróćcie uwagę, to na to, że te felgi są przygotowane pod wersję VZ, czyli bardziej pod tą 310-konną wersję, ale zobaczcie także, jak kuriozalnie wyglądają te małe, niewielkie tarcze. Faktycznie w wersji 190-konnej te tarcze nie są zbytnio za dużych rozmiarów, bo jest to przygotowane pod zestaw Brembo, który już najczęściej jest standardem, jeśli chodzi właśnie o wersję VZ. I wtedy macie także miedziany zacisk oraz o wiele większe tarcze. I wtedy to jakoś wygląda. Czas na gamę silnikową, a jeśli chodzi o Cuprę, tutaj Cupra korzysta z całego dobrodziejstwa, jeśli chodzi o grupę Volkswagena, czyli macie tutaj dostępne chyba wszystkie wasze ulubione dosłownie silniki, jakie są możliwe, jeśli chodzi o ten samochód. Bardzo ciężka maska, to oczywiście na wstępie oraz zobaczcie na to, że ten samochód dosyć często ma takie bolączki, jeśli chodzi właśnie o cięcie kosztów. Żadnego wygłuszenia na masce nie ma. Maska jest dosyć ciężka i niestety także trochę po prostu słychać ten silnik w środku. Macie możliwość skorzystania nawet z silnika wysokoprężnego. Tak, w Formentorze, który ma być usportowionym samochodem, może być 2-litrowy silnik o mocy 150 koni i w wersji właśnie dieslowej. Jakbyście chcieli trochę bardziej oszczędnie, możecie sobie wybrać 1.4 TSI połączone z hybrydą o mocy 245 koni. Najsensowniejszym wyborem i takim najbardziej bezpiecznym są to silniki 2-litrowe, czyli 2-litrowe TFSI, których tutaj jest kilka sztuk, ale oczywiście najtańszą, najbardziej bazową wersją jest to silnik 1.5 TSI połączony także z 6-biegowym manualem lub DSG o mocy raptem 150 koni. I to jest dla mnie trochę parodia ze względu na to, że ten silnik był montowany w Skodzie Fabii Monte Carlo, w Karoku i jeszcze w innych mniejszych samochodach, nie tak dużych jak Formentor, ale okazuje się, że da się po prostu zrobić silnik, który będzie najniższym dołem cennikowym. A co mamy pod maską naszej Cupry Formentor? No właśnie, jeden z najbardziej popularnych silników w grupie waga, czyli 2.0 TSI o mocy 190 koni, 320 Nm i także połączone z najbardziej słynnym automatem jaki jest, czyli 7-biegowym automatem DSG o dwóch oczywiście sprzęgłach. Najbardziej popularna konfiguracja w grupie Volkswagena, najlepszy silnik do wszelakich możliwych tuningów oraz oczywiście jako baza. Zaczynacie od 190 koni, a w Formentorze nawet możecie dojść do 245 koni, a nawet i do 310 koni w wersji VZ, więc ten silnik ma oczywiście dosyć duże pokłady mocy, że przy 190 koniach macie 7,1 sekundy do pierwszej setki z napędem 4x4, co faktycznie żeśmy sprawdzili, bo procedura startu także jest. Faktycznie, możecie sobie zrobić procedurę startu jak bardzo byście chcieli. Wchodzicie sobie w tryb Sport, klikacie sobie tutaj asystentów, wyrzucacie sobie oczywiście ESC w tryb Sport i w tym momencie wystarczy, że
już czujecie, że jest procedura startu. Naciskacie hamulec, naciskacie gaz w opór. Przydałoby się trochę dźwięku, nie? I w tym momencie czujecie, jak ten napęd się pięknie spina i działa to tak jak zawsze w przypadku Volkswagena i stówka się pojawia naprawdę szybko. Jeśli chodzi o oszczędność tego silnika, także jest naprawdę na zadowalającym poziomie, co już nieraz oczywiście żeśmy udowodnili w przypadku Scott, czy także oczywiście Volkswagena. 7 litrów średniego spalania w trasie to nie jest większy problem. Spalanie na trasie 7,6 litra i tu mnie bardzo pozytywnie Formentor zaskakuje, bo jednak dwulitrowy silnik, który jest znany oczywiście z Octavii, RS, czy także jeszcze z paru innych Volkswagenów, tak, wszędzie pali bardzo podobne wartości, czyli mamy 7,6 litra, jadąc sobie od tych 120 do 140 km na godzinę na tempomacie. Jazda po mieście oraz oczywiście poza miastem, robienie drona, robienie ujęć, 105 km zrobione i średnie spalanie na poziomie 8,2 litra. A normalnie okolica od 8 do 9,5, maksymalnie 10 litrów jest w stanie wciągnąć ten silnik wtedy, kiedy zaczynacie naprawdę już szaleć tym samochodem. Elastyczny i udana jednostka. Co prawda w tym przypadku Formentor ma pewną małą wadę. Oprogramowanie tego silnika jest dosyć mocno zdławione ekologią i po prostu czuć, że w poprzednich wersjach Formentora czy w poprzednich wersjach tego silnika był jakoś taki bardziej dynamiczny i bardziej agresywny. A jeśli chcielibyście mieć top of the top, to jest oczywiście limitowana wersja VZ5 o pojemności 2,5 litra oraz o 5 cylindrach. Tak, jest to silnik zaciągnięty bezpośrednio z Audi RS3 właśnie do Formentora i tam już posiada 390 koni, 4 sekundy do pierwszej setki, tryby Launch Control oraz tryb Drift Mode, ale taki samochód oczywiście zgarniemy dla Was do testów i pokażemy Wam wtedy, jak jeździ VZ5. Fajnie, że po prostu jest tego dosyć dużo i możecie sobie trochę powybierać, nawet w usportowionej Cuprze. Jako że Formentor bazuje oczywiście na płycie podłogowej MQB, czyli bazuje także na Tiguanie, no to ma dosyć zbliżone także do niego miary. 4,45 metra długości, co jest naprawdę fajnym wynikiem, jeśli chodzi o takiego kompaktowego crossovera, bo jednak to jest samochód typu podniesionego. Jeśli chodzi o rozstaw osi, 2,68 metra, co równa się oczywiście taką samą wartością jak w przypadku Tiguana, czy także na przykład koreańskiej też konkurencji, takiej jak Hyundai Tucson, czy na przykład Kia Sportage. Tego miejsca w środku także zostało wygospodarowane w miarę sensownie, jeśli chodzi o tylny rząd. No i czas na tylny rząd, a tutaj naprawdę jest przyjemnie, jeśli chodzi o wygodę i komfort siedzenia oraz także na miejsce, na nogi oraz także nad głową. Przy moim wzroście 1,80 m naprawdę jest całkiem tutaj nieźle. Fotele przednie są także ustawione pod mój wzrost i zobaczcie, ile mam przestrzeni także na nogi oraz ile mam także przestrzeni nad głową i co ważne także okno panoramiczne, które jest otwierane, ładnie tutaj oczywiście doświetla także to wnętrze, ale nie zabiera także przestrzeni nad głową. I jeśli chodzi tutaj o wykończenie, no to jest to w pełni skórzane wykończenie. Macie także dwa dodatkowe oczywiście porty USB do ładowania telefonu. Jest także trzecia strefa klimatyzacji, ale pamiętajcie, że to jest Volkswagen. Za te dodatki musicie niestety tutaj zawsze gdzieś tam jakoś dopłacić. Ze standardowych rzeczy macie także podłokietnik, w którym są miejsca na większe oraz delikatnie mniejszy kubek, ale co ważne, podłokietnik także jest naprawdę spory i wygodny. A więc podróżowanie w 4 osoby w tym samochodzie nie będzie większym problemem, bo naprawdę jest tu przestrzeni co niemiara, ale w końcu się nie dziwię, bo ten samochód w końcu ma dosyć duży rozstaw osi, więc tego miejsca z automatu jest także tutaj sporo. 2 oświetlenia LEDowe z lewej, jak i z prawej strony, haczyk na kurtkę, czy także miejsce na odłożenie jakiejkolwiek butelki. Ale jest także pewna wada. To wszystko jest po prostu trochę tandetnie twarde, bo po prostu jest tanie. Na tą jedną główną linię, która przechodzi od samego początku do samego końca i przeradza się momentalnie tutaj w ten błotnik, który jest bardzo mocno i charakterystycznie także podkreślony przez te 2 przetłoczenia, które tutaj są. Czarne dodatki, czarne relingi, dodatkowy także dach panoramiczny za dopłatą, no to robi swoją oczywiście robotę. No i warto także zwrócić uwagę na to, że jest to także crossover, więc macie także trochę więcej prześwitu. Trochę. 16,5 cm prześwitu, ale pozwoli Wam jakkolwiek wjechać chociaż na jakieś, powiedzmy,
bardziej niezaludnione tereny, ze względu na to, że macie faktycznie ten napęd 4x4, który jest oparty oczywiście na Haldexie. Chodźcie zobaczyć, co się dzieje z tyłu, bo tam jest trochę ciekawiej. A przechodząc do tyłu, zobaczcie, jak mocno także podkreśla całą stylizację ten LED bar, który jest oczywiście LED barem, który też ma w sobie animację. Bardzo fajną, początkową animację, dzięki której także ten samochód z Wami przyjemnie się wita i jest tym charakterystycznym elementem także dla Formentora. Zobaczcie, że został tu bardzo mocno wyciągnięty także oczywiście spoiler dachowy, który jest dosyć mocno wysunięty przy tej małej, niewielkiej szybce, logo Cupra oraz napis Cupra. W przypadku, gdy my mamy 190-konną wersję, no to nie posiadamy żadnych dodatkowych napisów odnośnie mocy ani napędu. Zderzak, który jest dosłownie moim zdaniem trochę ośmieszeniem tego, że to jest Cupra 190-konna. Zobaczcie, jak horrendalnie widać tutaj te nieładne wydechy, które są oczywiście w pełni atrapą. Tutaj zastosowano jedną końcówkę, tutaj drugą oraz po drugiej stronie zrobiono dosłownie to samo. Karykatura, wygląda to po prostu okropnie i po prostu przypomina Wam to, że nie kupiliście wersji 310-konnej, w której już są faktycznie układ wydechowy z 4 różnymi końcówkami. Czy w wersji VZ5, gdzie są faktycznie także pionowo ustawione właśnie 4 końcówki układu wydechowego. Tutaj ani to nie brzmi, ani to nie wygląda i najczęściej po prostu mogą się z Was znajomi śmiać, że kupiliście Cuprę z podstawowym silnikiem. Patrzcie do bagażnika, sprawdzimy, czy faktycznie za te sensowne, rozsądne pieniądze da się mieć także samochód sportowy, jak i praktyczny. 455 litrów pojemności bagażnika tutaj Cupra dla Was deklaruje oraz po rozłożeniu także tylnego rzędu siedzeń, które możecie zrobić dosłownie jednym ruchem z wewnętrza bagażnika, w końcu to Volkswagen, macie jakieś 1475 litrów, co daje Wam w miarę sensowną także praktyczność i możliwość także spakowania się. Faktycznie pojemność tego bagażnika dosyć przyjemnie się także powiększa, dzięki czemu faktycznie Cupra staje się w miarę rozsądnym samochodem, ale biorąc pod uwagę konkurencję, no to robi się troszeczkę mało tej przestrzeni i tej praktyczności względem konkurencji nie ma za dużo, bo Hyundai Tucson ma więcej, Kia Sportage ma więcej. Nie mówię tutaj o bratu bliźniaku, który jest delikatnie minimalnie większy, czyli o Tiguanie, który po prostu rozwala Cuprę oczywiście na łopatki. Macie także po lewej, jak i po prawej stronie też oświetlenie i to bardzo fajnie, bo jest to oświetlenie LEDowe. Pojawiły się także haczyki i co ciekawe, w naszej wersji nawet pojawił się wysuwany hak, który możecie dosłownie jednym ruchem także zaczepić, dzięki czemu także Formentor jest w stanie pociągnąć jakąkolwiek łódeczkę, czy nawet tam jakąś mniejszą przyczepkę, bo w końcu macie jakkolwiek z tego możliwość skorzystania. Jednym ruchem i na magnesie się automatycznie tam zaczepia. Na narty, który jest na środku i jednym ruchem możecie sobie zrobić przestrzeń do tego, żeby przewieźć delikatnie dłuższe elementy. I po prawej stronie jest bardzo fajny dodatek. Jest to gniazdko 230 V, które jest oczywiście za pomocą przetwornicy zrealizowane do mocy 150 W, więc spokojnie możecie naładować tutaj Waszego laptopa, drona, czy jeszcze różnego rodzaju inne rzeczy. Podwójna podłoga, dzięki której także pojawiło się tutaj koło dojazdowe i to jest bardzo fajny element, bo to nieczęsto się zdarza. W miarę praktycznie, w miarę w rozsądnych pieniądzach może być. Idziemy do wnętrza. No to czas, moi drodzy, na przód. A przód zaczynamy sobie także oczywiście od foteli. Fotele, które w Cuprze są naprawdę fajnym elementem, bo są mocno usportowione. Czuć, że to są te naprawdę przyjemne, kubełkowe fotele, które mają także bardzo ładną stylizację. Macie do wykończenia także oczywiście wersję materiałową oraz także wersję taką jak my mamy, czyli skórzaną. Skórzana wersja jest naprawdę bardzo przyjemna, jeśli chodzi o dotyk oraz o jakość tej skóry. Co prawda ma mały problem po 20 paru tysiącach, które ma ten samochód najechany, niestety pokazuje swoją nieprzyjemną naturę, czyli po prostu macie dosyć dużo zagnieceń, pojawia się takie nieprzyjemne także fałdowanie tej skóry na środku i niestety dosyć nieestetycznie to po prostu wygląda, ale same fotele w sobie są naprawdę bardzo dobrze skonstruowane. Po pierwsze dosyć duże i dosyć masywne także trzymanie boczne, dzięki czemu nie latacie w tych fotelach na lewo i prawo. Dosyć długie siedzisko, możliwość regulacji fotela kierowcy. W
pełni elektrycznie, włącznie z podnoszeniem czy opuszczeniem przedniej części, dzięki czemu wasze kolana nie wiszą w powietrzu i macie lepszy komfort na dłuższej trasie. I co ważne, także jeśli chodzi o barki, też jest dosyć przyjemnie podparte i zintegrowany zagłówek także z tą przelotką i oczywiście logiem Cupry i miedzianymi wstawkami, jeśli chodzi oczywiście o przeszycia. To wszystko dosyć dobrze wygląda, ale to, że fotel pasażera jest w pełni manualny, no to trochę już to niestety szpeci tak ciekawą wersję wyposażenia. I niestety jest to po prostu trochę tandeta. No to witam Was we wnętrzu, a jeśli chodzi o wnętrze, to na pewno trzeba zwrócić uwagę na jakość materiałów, którą myślałem, że będzie lepsza. Jeśli chodzi o Formentora, podejrzewałem, że będzie tutaj po prostu bardziej już premium, jako że Cupra sama chce iść także w stronę premium i tak się także po prostu gdzieś oznacza, a niestety materiały są po prostu bardzo średniej jakości. To gorsze niż w przypadku na przykład Skody, która naprawdę już wypruła z jakością dosyć mocno. Daszek jest całkiem miękki, chociaż jest to gumowy w pełni element, a nie skórzany, przeszyty także taką miedzianą nitką i tych miedzianych elementów także tutaj jest. Co prawda to wszystko jest niestety w pełni plastikowe. Miedziane nawiewy, które są tutaj na środku, a także po bokach, ale tu niestety to są wszystko takie dosyć twardawe te materiały. Tu macie taki ładny dekor w formie plastiku, ale niestety on potrafi także strzelać i skrzeczeć. Bardzo ładnie tutaj mamy wykończone delikatnie skórą, tutaj też się pojawiła skóra z delikatnym przeszyciem, ale dół to już niestety wszystko jest po prostu twardy, chamski plastik, który niestety przypomina mi starsze Skody Fabie, czy jeszcze po prostu starsze produkty z grupy Volkswagena. Nie wygląda to zbytnio dobrze. Patrzycie na ten piękny dekor, myślicie, że to jest aluminium. Aluminium by było pewnie, gdyby była tu niesamowicie jakaś gruba dopłata. To niestety jest standardowy plastik po prostu z delikatną okleiną. I to jest irytujące w tym wnętrzu, że ono jest po prostu takie tandetnie plastikowe, ale no tak ma być. Cena czyni cuda. Jeśli chodzi o kierownicę, ten projekt kierownicy jest dosyć przyjemny. Przyjemnie pikowana skóra oraz połączenie matowej skóry, przeszytą także tą miedzianą nitką oraz tymi miedzianymi wstawkami, jeśli chodzi właśnie tutaj o przyciski. Że leży w dłoni, grubość także jest odpowiednia. Co prawda przyciski znowu tandetnie są plastikowe. Po lewej stronie sterowanie głośnością oraz tempomatem aktywnym, nie w formie już tutaj dźwigienki jak w przypadku Volkswagena czy Skody, tylko to jest tutaj zastosowane, a po prawej sterowanie podgrzewaniem kierownicy trójstopniowym czy trybami widoków, jeśli chodzi o ekran, bo tak, nie macie już tradycyjnych żadnych zegarów, tylko jest tutaj wyświetlacz 12-calowy, który znamy już od Passata z 2017 roku i macie różnego rodzaju widoki, którymi możecie sobie oczywiście sterować i personalizować odpowiednio lewą, jak i prawą stronę, czy także środek. Irytującą rzeczą, jeśli chodzi o ten samochód, jest to, że po pierwsze nie ma żadnego head-up displaya i nie da się go dokupić, oraz te łopatki, które w moim przypadku ja mam dosyć długie palce, ale ja praktycznie już ledwo co dosięgam tych łopatek, opuszkami palców ledwo co naciskam te łopatki. Nie mają żadnego feelingu, są to typowe plastikowe łopatki, ale są po prostu za bardzo wciśnięte w głąb kierownicy i nie chce Wam się z nich zbytnio korzystać, bo po prostu są niestety trochę za daleko. Przechodząc sobie na środek deski rozdzielczej, tu jest taki trochę powiedzmy minimalizm, już nie ma zbytnio za dużo żadnych rzeczy analogowych i to jest dosyć duży ból Volkswagena i Cupra też z tego niestety korzysta. Macie ekran o rozdzielczości w miarę sensownej oraz wielkości okolic 11 cali. Ekran, jeśli chodzi o to, jest to system zaprojektowany bezpośrednio pod Cuprę i pod Seata. Działa całkiem nieźle, chociaż potrzebuje paru minut, żeby się obudzić i jest niestety trochę tym starszym systemem i potrzebuje po prostu chwili, żeby nabrać prędkości. Co fajne, jest Android Auto bezprzewodowe, działa dosyć dobrze i nie zrywa połączenia, ale sterowanie na przykład tymi wszystkimi elementami no nie jest zbytnio intuicyjne i musicie się trochę tego nauczyć i trochę jest to niestety denerwujące. Zmiany trybów profilów wykonujecie też za pomocą oczywiście ekranu, bo tylko w wersji VZ pojawił się tutaj przycisk do zmiany trybów i musicie to robić oczywiście bezpośrednio tutaj. I sterowanie klimatyzacją także odbywa się za pomocą tego ekranu lub tych przycisków, które są tutaj zamontowane, czyli tego zimniej, cieplej, które możecie przesuwać oraz także głośniej oraz ciszej, które jest tutaj zlokalizowane. Jest jedna upierdliwość tego systemu pod tytułem niepodświetlone przyciski w nocy. Powiem Wam tak, super, że wszystko się świeci, że macie ten świetny ambient, jeśli chodzi o te różnego rodzaju kolory, czy także tą linię poziomą, która bardzo ładnie rozświetla to wnętrze,
Ale do jasnej ciasnej, dlaczego nie można było podświetlić normalnie przycisków od klimatyzacji czy od głośności? Nigdy nie wiecie, czy tu jest cieplej, czy tu jest zimniej. Robicie to po prostu po omacku. Jest to niesamowicie mocno po prostu irytujące, bo tu jest po prostu ciemno. Nie ma dosłownie żadnego jakiegokolwiek podświetlenia, jedynie Wam zostaje kliknięcie temperatury tutaj i ustawienie jej z poziomu ekranu, gdziekolwiek coś wiecie, co robicie. Robicie to po prostu po omacku, nie wiedząc dosłownie, co robicie. Czy podgłaszacie radio, czy robicie cieplej albo zimniej. Spodem jest także miejsce na Wasz telefon. Co prawda duży telefon wchodzi tutaj już z większym oporem, 2 porty USB-C i możliwość dokupienia ładowarki indukcyjnej osobno. Standardowy, nowoczesny Volkswagen, czyli trymer do wybierania dosłownie biegów, za pomocą którego wybieracie oczywiście odpowiedni bieg, czy to do przodu, do tyłu. Kamery 360 stopni, która jest także za dopłatą. W miarę sensownej jakości, chociaż już dzisiaj trochę trąci myszką, mogliby to już zrobić w lepszej jakości. Podstawowe przyciski do autoholdu, czy do zamykania i ryglowania także drzwi. Co ważne też podłokietnik, który jest regulowany jak to w Volkswagenie na wysokość oraz wysuwany do przodu, wykonany ze skóry i pociągnięty także tą miedzianą nitką. No i przycisk Engine Start Stop, który jest zlokalizowany tutaj na środku. Tak wygląda wnętrze Cupry Formentor. No dobra, moi drodzy, to jak w takim razie jeździ Cupra Formentor? Jeden z najbardziej popularnych ostatnio samochodów nowych kupowanych przez Was. No właśnie, Formentor wygląda niesamowicie na zewnątrz, ale jeśli chodzi o wrażenie z jazdy, jest dosyć mocno specyficznie i byłem chyba nastawiony na delikatnie coś innego. Już Wam opowiadam, jeśli chodzi o szczegóły. Zawieszenie to oczywiście jest standardowe zawieszenie, jeśli chodzi o Volkswagena, czyli najbardziej popularny produkt, czyli zawieszenie DCC, które jest naprawdę, uważam, jednym z lepszych zawieszeń, jakie są stosowane w grupie waga, czy ogólnie. Ze względu na to, że zawieszenie jest zmienne, ma zmienną charakterystykę tłumienia i macie także profile od trybu sportowego po tryb indywidual, to jest naprawdę niesamowicie dobrze. W trybie komfortowym, tak jak widzicie, większość dziur, nierówności kolejnych jest dosyć wybierane i to mi się bardzo podoba. Cupra, jeśli chodzi o taką codzienną jazdę, jest naprawdę przyjemnie zestrojona. To zawieszenie DCC naprawdę ma w sobie dosyć dużo sportu oraz dużo komfortów, co jest naprawdę przyjemne przy połączeniu z 19-calowymi kołami. Nie czujecie faktycznie, że macie naprawdę dosyć niskoprofilowe opony, a także i 19-calowe koła. Ale wtedy, kiedy chcecie się delikatnie pobawić, rzucacie tryb sport i okazuje się, że Cupra staje się trochę bardziej zadziorna. W szczególności przez układ kierowniczy o zmiennej charakterystyce oraz o właśnie zawieszenie ze zmienną charakterystyką tłumienia. Wtedy zawieszenie staje się bardziej sportowe, bardziej nacechowane oczywiście twardszym odbiciem oraz twardszym odbiciem i kierownica pozostaje wtedy bardziej sztywna i bardziej precyzyjna, co nie zmienia faktu, że nawet w trybie komfort jest przyjemnie, chociaż w komforcie już delikatnie czujecie, że ten samochód lubi delikatnie bując się na boki. 190 koni to nie jest faktycznie VZ, to nie jest 310 koni, to nie jest VZ5, który ma jeszcze więcej mocy. To jest najbardziej rozsądny wybór, który najczęściej Wy wybieracie, dlatego też taka wersja była wybrana dosłownie do naszego odcinka. Dlatego, żeby sprawdzić 190 koni, czy w ogóle ma sens i czy w ogóle będzie się chciało tym jeździć. Okazuje się, że jeśli chodzi o tryb komfort, nie czujecie praktycznie, że macie 190 koni. Ten samochód jest praktycznie nijaki. Staje się bardzo ospały. Najczęściej skrzynia 7-biegowa bardzo momentalnie wrzuca 7 bieg i najczęściej dosyć długo czekacie na reakcję na gaz. O właśnie. I wtedy dopiero zaczyna ten samochód jakkolwiek mocniej przyspieszać. I to jest dosyć nietypowe jak na ten silnik, który znam już na przykład z Skody Octavii, który znam ze Sportline'a i naprawdę go wychwalałem pod niebiosa. Tutaj widać, coś nie gra minimalnie mi z oprogramowaniem. Faktycznie, jeśli chcecie mieć pełną responsywność, musicie wrzucić Sport, musicie wrzucić skrzynię oczywiście w tryb S i wtedy zaczyna się zabawa. Możecie oczywiście zrobić kickdown i wtedy samochód robi naprawdę w miarę bardzo przyjemne przyspieszenie, chociaż to nie urywa tyłka. Po prostu jakoś nie czuję tego samochodu, żeby to było nie wiadomo jak mocne przeciążenie. Ewentualnie możecie się dogadać ze skrzynią biegów po prostu za pomocą tych łopatek, jak ich dosięgniecie. Przytrzymujecie, zrzuca w tym momencie na odpowiedni bieg, tak żeby była górka momentu obrotowego i faktycznie zaczyna się wtedy jakaśkolwiek większa zabawa. Ale brakuje tu mocy. Czuć, że po prostu coś jest nie tak. W Skodzie Sportline, jeśli chodzi o Karokę, lepiej się tym jeździło. W
Kodiaku nawet się cięższym, większym samochodzie jakoś lepiej się tym jeździło. No i to jest najgorsze, że tu nie ma żadnej akustyki. Podkreślenia wyrazu tego wydechem, czy jakkolwiek nawet koloryzowaniem dźwięku, które już jest, czy to w Skodzie, czy w Volkswagenie i szczerze powiedziawszy, dosyć mocno mi tego tutaj brakuje, bo tu jest po prostu tak jakbyście mieli suszarkę. No właśnie. Po prostu. Brakuje mi tu jakichkolwiek emocji związanych z dźwiękiem, brakuje mi tu jakiegoś takiego charakteru. W końcu kupiliście Cuprę po to, żeby mieć ten hiszpański charakter, a tu go po prostu nie ma. Bo ten samochód okazuje się, że jest przyjemny w jeździe na dłuższych trasach. Małe spalanie w okolicach 7 litrów, niewielkie obroty oraz także cisza, która w tym samochodzie jest jak nad wyraz, jeśli chodzi o hiszpańską markę w formie Cupry, znaczy Seata, ale Cupry. Jest naprawdę na dobrym poziomie. Jest tu po prostu cicho i to jest największa przyjemność tego samochodu. Ważne jest to, że na pewno jest także dobry układ hamulcowy, który jest wystarczający jak na tą moc, więc tutaj spokojnie nie musicie się bać, że te tarcze są za małe do tego samochodu. Oraz to, co najważniejsze, to są także systemy autonomiczne, które Seat, a tak naprawdę Cupra, postanowiło wziąć oczywiście spółeczki z magazynu Volkswagena i wsadzić także tutaj, więc oczywiście tryb autonomiczny jest dosyć dobry i dosyć dobrze dopracowany oraz utrzymanie na pasie ruchu, odległości, to wszystko co dobrze znamy ze Skody, z Volkswagena, czy właśnie teraz także i z Cupry. On jest po prostu taki nijaki, to jest samochód dla wszystkich. Jeździ się trochę nim tak jakbyście wsiedli, nie wiem, w Golfa 7, w Passata, czy jeszcze w innych parę samochodów. On jest nad wyraz dobry, ale nadal przeciętny. Tutaj nie oczekujcie od tego nie wiadomo czego, nie oczekujcie jakichś charakterystycznych nut, czy jakichś konkretnych zachowań. Nie, po prostu tu jest napęd 4x4 zrealizowany na bazie Haldexa i wszystko to działa oczywiście tak jak powinno działać w Volkswagenie, czyli od linijki. Ja po prostu jakoś się zawiodłem na tym samochodzie, bo oczekiwałem od niego czegoś więcej. Najczęściej od razu dziennikarze dostawali wersję VZ, VZ5, od razu były jakieś większe emocje. Faktycznie są, chociaż co prawda jeździłem 310-konną wersją i tych emocji tam nie ma nie wiadomo jak bardzo. To jest po prostu dobry samochód do codziennej jazdy i to się po prostu Cuprze udało i nie dziwię, że się dobrze sprzedaje, bo jest dobry automat, dobry silnik, oraz także połączenie tego wszystkiego w miarę sensownym wnętrzem oraz tą nowoczesną stylizacją Formentora, która robi tutaj po prostu największe coś. Lepiej się bawiłem, jeśli chodzi o Skodę Octavię RS, czy lepiej nawet się bawiłem, jeśli chodzi o Skodę Karoq, czy Kodiaq z tym samym silnikiem. No to tak, moi drodzy, wyglądają wrażenia z jazdy. Trochę jestem, szczerze powiedziawszy, rozczarowany. Oczekiwałem czegoś lepszego, jeśli chodzi o Cuprę. Bo w końcu w ulotkach, w ogłoszeniach, praktycznie w całym tym marketingowym slangu widzicie to, że ten samochód ma być nie wiadomo jak sportowy, nie wiadomo jak podkreślona stylizacją i taki emocjonujący hiszpańskim temperamentem. Okazuje się, że w 190 koniach to jest samochód po prostu jak każdy inny i zbytnio nie ma tutaj czym się chwalić, po prostu jest normalnie. I jeśli chodzi o cenę, tutaj dosyć mocno Cupra zagrała, jeśli chodzi właśnie o cennik. Najtańsza możliwa wersja z silnikiem 1.5, 150 koni i 6-biegową manualną skrzynią w podstawowych wszystkich możliwych kolorach i felgach kosztuje, uwaga, 139 tysięcy złotych. Doposażycie sobie go w kilka oczywiście podstawowych pakietów i za okolice, powiedzmy, tych 160 tysięcy złotych macie samochód gotowy do wyjazdu i to w miarę z sensownymi 150 końmi, jeśli to Wam oczywiście w sensowności wystarczy. Jeśli chcecie taką wersję jak nasza, która już jest bardziej ciekawie wyposażona, ma ten kolor matowy i jeszcze te felgi, musicie się przygotować cennikowo od 169 tysięcy złotych, a nasza ma dodatków za okolice 50 tysięcy złotych, co robi praktycznie cenę w okolicach 210-220 tysięcy złotych. No, to nie jest mało. A ten samochód sobą jakoś nie reprezentuje nie wiadomo czego i to jest dla mnie największy ból. Za 220 tysięcy złotych jest naprawdę sporo samochodów, których możecie wybierać i w szczególności także z tego koncernu, jeśli chodzi o wagę, bo są lepiej wykonane środki i są lepiej jeżdżące wagi. To nie jest Seat według PR marketingu, to jest Cupra. Pamiętajcie, Cupra, nie Seat, Cupra. To nie powiem, że trochę się zawiodłem na tym samochodzie. Myślałem, że będzie oferował coś lepszego względem tego, ile tego oczywiście jeździ na drodze. No ale cóż,
Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Tak oto wyglądała Cupra Formentor, a jakbyście chcieli zobaczyć inne samochody na naszym kanale, to teraz w tym momencie Wam się wyświetlają 2 inne filmy. No i nie zapomnijcie także o subskrypcji kanału Motookiem razem z dzwoneczkiem. Będzie nam oczywiście bardzo miło. Dzięki, do zobaczenia w następnym materiale. Cześć, hej!